Żółw składa je w piasku. Jaja. Pani Elżbieto, zaparzyłam te zioła na odporność. Bardzo ładnie pachną. Pani Elżbieto! Pani Elżbieto, już jestem spokojnie. Spokojnie. Już. A tak zaraz minie. Już proszę oddychać. Proszę oddychać. Dziś w odcinku mąż Angeliki Jacek ma problemy ze znalezieniem pracy. Dam z siebie wszystko, zależy mi. Nie biorę kryminalistów. Nie proszę o jałmużnę, chcę uczciwie pracować. Szefie, wszystko gra? Ziutek dostaje robotę w Lombardzie. Gdzie ta rura? Jaka rura? No ta pęknięta, no Grażynka mnie wysłała na robotę. Pana? No a co? Przecież hydraulik jestem. Stary znajomy współświadka namawia Jacka do powrotu do grupy przestępczej. Jesteś dobry w te klocki. Charakterny, masz posłuch. Miałem. Czasy się zmieniły. Czasy może tak, ale ludzie nie. Lolek pakuje się w kłopoty z policją. Panowie, spokojnie, to ja was wezwałem. Ten pan próbował naciągnąć tą panią metodą na wnuczka. Po warunkowym wyjściu z więzienia Jacka, Angelika i jej mąż usiłowali od nowa ułożyć sobie wspólne życie. Maryśka! O! Spóźnisz się do szkoły, a ja do pracy. Ale daj jej spokojnie zjeść. Tak, na AWF to by się nie spóźniła, ale na matmę to co innego, prawda? Pomogę ci. Dzięki. I odprowadzę ją. No co ty duża jest, sama trafi. Maryśka, pojedziemy razem, nie musisz tak się śpieszyć. Mam rozmowę w sprawie pracy koło szkoły. A nic nie chwaliłeś? No bo nie chciałem zapeszać. A co to za praca? W warsztacie samochodowym. No to super. No wreszcie. Dobra, lecę. Pa! Pa! Jacek bardzo się starał. Szukał normalnej pracy i pomagał mi w domu. Może jednak dobrze zrobiłam, że dałam mu kolejną szansę. Po tym jak Karol otworzył lombard, przed drzwiami pojawiła się pierwsza klientka. Halo! No szybciej, niechże mi pan pomoże. Dzień dobry. Cholerstwo jedno. Niechże pan zamknie te drzwi, żeby nikt nie wlazł. No, ale ja właśnie otworzyłem, żeby ktoś wlazł. Co pani tam ukrywa? Pan wiedział, że ukrywam. Świństwa. No i? No co, manekin. No ale w czym? Dobrze, sąsiedzi mnie z tym nie widzieli. I co pani chce z tym zrobić? No jak to co? Sprzedać? Ale wie pani tylko, że to jest tak... Dzień dobry. Jezus Maria, mnie pani przestraszyła. Ja? Dlaczego? Dlatego? No, fajne koronki. Widać, ktoś ma gust. Tak, chyba mój stary. Kojarzyłam tamtą klientkę. Miałyśmy kiedyś ostre spięcie zakończone użyciem gazu pieprzowego. Widocznie tamta historia jej do nas nie zraziła. Pani Elżbieta po przebytym ataku padaczki dochodziła do siebie. Halo? Cześć, babciu. Babciu? Babciu, jesteś sama? Możemy porozmawiać? No, Nie poznajesz mnie? To ja, Krzysiek. Krzysiek. No, twój wnuk.
No tak, Wnusio, Krzysiu. A cóż ty tu robisz, Krzysiu? Co tam słychać, babciu? Wszystko dobrze u ciebie? A, nawet nieźle, Krzysiu. Daję radę. Słuchaj, mam prośbę. Potrzebuję pieniędzy. Pieniędzy. Tak, moja dziewczyna miała wypadek i jest w szpitalu. Ojej. Pamiętasz Igę, prawda? No tak, i Musia. A dużo? Dzień dobry. Mówiłam mi, żebyście zamknęli. No ale Lombard nie jest na wyłączność. Niech pani nie robi zamieszania. Proszę pani, zakup nie wchodzi w rachubę. No ale dlaczego? No nie wiemy, czy ta bielizna nie była używana. No ale to przecież można wyprać, nie? Wie pani co, my po prostu nie przyjmujemy takich intymnych rzeczy. No to co ja mam z tym zrobić? Nie wiem, może pani sobie zostawi. Czy pan zwariował? Czy ja wyglądam na kogoś, kto się w to mieści? Przecież to nie mój rozmiar. Ja tam się nie znam na takich rzeczy. No to może niech pani to odda do sklepu, bo to pewnie nietrafiony prezent. Jaki prezent? Ja to znalazłam na strychu. Mój mąż musiał to schować. Na strychu? A po co? Po co? Nie wiem po co i nie chcę wiedzieć. No, faceci to czasem mają takie dziwne fetysze. No ale po moim Wacławie bym się tego nie spodziewała. No ja też nie. No, No to pod zastaw możemy przyjąć tylko manekin. no dobra, niech będzie. To ty ją rozbierz, a ja przygotuję umowę. Męża tej klientki też kojarzyłam. Wykłócał się ze mną o jakąś płytę z muzyką hawajską, którą niby zostawił w zastawionym odtwarzaczu. Śmieszna z nich para. Dzień dobry. Dobry. Widzę, że szykuje się imprezka. Impreza, a pan Karol lalki wymierza. Panie Ziutku, no poeta to z pana nie będzie. Pan Ziutek był w dobrym humorze. I dobrze. Przynajmniej rozładował napiętą atmosferę. Pani Elżbieta postanowiła pomóc wnuczkowi i przekazać mu swoje oszczędności, które miała schowane na czarną godzinę. Pani Elżbieto, co pani robi? Szukam pieniędzy. Jakich pieniędzy? Coś potrzeba? Coś mam kupić? Nie. To po co pani pieniądze? A to dla wnuczka, pani Helenko. Krzysia mówił, że potrzebuje. Jak to dla Krzysia? Przecież Krzysia nie ma. Krzyś jest w Gdańsku. Ale Krzysiu przyjedzie, bo dzwonił. Potrzebuje dla dziewczyny. Potrzebuje dla dziewczyny, bo na operację dla dziewczyny potrzebuje. No ale co pani opowiada? To bardzo dziwnie brzmi. Jak to Krzyś dzwonił, że potrzebuje pieniędzy? No przez telefon pani mówił, że potrzebuje pieniędzy. Nie, no to Ale- jest jakieś oszustwo. To jest jakieś oszustwo. No, Potrzebuje na przecież... operację, pani Helenko. Ale co pani opowiada? Na jaką operację? Że Krzyś dzwonił... My nie mamy żadnych pieniędzy. Jak to? No ja wydałam wszystkie pieniądze. Jak to nie ma? Na życie. Jacek odbywał rozmowę kwalifikacyjną z właścicielem warsztatu samochodowego. Miał nadzieję, że dostanie pracę. Ja wezmę chętnie na godziny i mogę też pracować w weekendy. Co pan na to? Nieaktualne. No, ale jak to? Przecież ja dopiero znalazłem to ogłoszenie, a pan nie odwołał spotkania. Nie nadaje się pan. Jestem po samochodówce i mam doświadczenie. Znalazłem już kogoś. Nie wierzę. Niech mi pan da szansę. Ja dam z siebie wszystko, zależy mi. Nie biorę kryminalistów. Tak, siedziałem, ale to już historia. Zaczynam od nowa, wie pan, mam żonę, dziecko. Niech pan zaczyna gdzie indziej. Przykro mi. Nie proszę o jałmużnę, chcę uczciwie pracować. Szefie, wszystko gra? Tak. Nie potrzebuję tutaj furiatów.
Ziutek pojawił się w Lombardzie w innym celu niż zazwyczaj. Przyszedł naprawić usterkę. No jak? Gdzie ta rura? Jaka rura? No ta pęknięta, no Grażynka mnie wysłała na robotę. Pana? No a co? Przecież hydraulik jestem. To od kiedy? Od 35 lat. Proszę. Jak byk napisane, że hydraulik. No to się nieźle pan maskował. No jak nie było potrzeby, to co miałem się w ogóle wychylać? No dobra, ale zasady BHP pan zna? No oczywiście, że tak. Panie Ziutku, pił pan? Ja? Skądże, no? Ja? Panie Ziutku, No dobrze, już dobrze, no. Jedno piwo wypiłem z rana, no ale ze mnie to uchodzi jak w ogóle woda na pustyni. no już trudno, robota czeka. Może sobie pan krzywdę nie zrobi. Zapraszam. Zaraz, a warunki? A, dobrze, że pan pyta. Warunki bardzo ciężkie. W sensie woda nie spływa, do sąsiadów trzeba chodzić albo wiadrem zalewać i w ogóle tam takie wiruje i tam robi takie w rurach. Jest w ogóle masakra totalna. Ale nie o to mnie chodzi. Chodzi mi o kasę. Panie Ziutku, zrobi pan robotę, to panu zapłacimy. No tak, ja się nacharuję, zrobię robotę, a wy mi dacie 2 dyszki jak zwykle. A czy my kiedykolwiek pana oszukaliśmy? No nie no. No to robota No. czeka. Miałam nadzieję, że rachunek z Izby Wytrzeźwień i problemy z prawem w końcu przemówią panu Ziutkowi do rozsądku. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękuję również, do widzenia. No i jak tam, ustalił pan coś? No, cały pion do wymiany. Jak pion? Dlaczego? Bo nie trzyma pionu, no. Jakiś parterz wam to spaprał, no. Bo rura z góry idzie tu, a z dołu idzie tu. No i nie wytrzymało natężenia. Oprócz tego, no to mówka jest za krótka. No i co teraz? No, się wymieni, no. Ale muszę przeciąć, nagwintować, no i tam wymienić, no. Oprócz tego, no to już teraz, no to powinny być plastiki, a nie takie żelastwo. Ale pan na pewno sobie z tym poradzi? No, jak będę miał narzędzia, to na pewno sobie poradzę. Nie ma pan narzędzi? Jaja sobie pan robisz? Do pracy bez narzędzi pan przychodzi? No, a skąd ja mogłem wiedzieć, no? Awaria awarii nierówna, no. No dobra, ale jak już teraz pan wie, no to do dzieła. No, ale to nie takie proste, no. Muszę kupić narzędzia specjalistyczne, no. Gwintownicę kupić. A oprócz tego to wszystko, no to by trzeba było zmienić na plastiki, no. Czyli że co? Chce pan zaliczkę? Z pustego to i nawet Salomon nie naleje. Panie Ziutku, ja o żadnym nalewaniu nawet nie chcę słyszeć. Ale przecież mamy do czynienia z wodą, no to o co chodzi? No dobra, ile pan potrzebuje? No, ze 200. No ale przysięgam, rozliczę się co do grosza. No dobra, to ja do szefa zadzwonię. Zadzwoniłam do szefa i uzgodniłam, że damy Ziutkowi pieniądze. Mieliśmy nadzieję, że nie puści tego na przelew. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Czy mogę pomóc? Można? A proszę, bardzo chętnie, bo taka zmęczona. Dziwne, że kobieta nie bała się nieść lichtarz bez żadnej torby. Od razu było widać, że jest ze złota. Dobrze, że ktoś jej po drodze nie okradł. Złoto. No, jesteś pewien, że to nie fałszywka? Angela, próba kwasowa nie kłamie. To jest naprawdę solidna, rzemieślnicza robota. No to jest pani pewna, że chce pani to sprzedawać? Możemy pani za to dać 5000. Ale ja chcę tylko zastawić. A, no to 2500. No i bardzo dobrze, dziękuję. Może być. To proszę tutaj wypełnić. A ty proszę troszkę cierpliwości.
A to jakaś pilna potrzeba chyba. A tak, to dla wnuczka, bo wnuczek potrzebuje pieniędzy. Pożyczyć, po prostu. Wnuczka. Tak, dla Krzysia. Pieniądze dla wnuczka. Nie wierzyłem. Obawiałem się, że ta kobieta padnie ofiarą oszustwa. Myślisz to, co ja? To wygląda na oszustwo. Metoda na wnuczka. Taką kobiecinę nie trudno oszukać. Ty, przecież ona może stracić te wszystkie pieniądze, które jej daliśmy. To co robimy? Nie wiem. Dzwonię na policję. Tak? To ja pójdę za nią. Może złapię ich na gorącym uczynku. Nie byliśmy pewni, czy mieliśmy rację, ale na takie sprawy nie można być obojętnym. Na wszelki wypadek zadzwoniłam na policję. Jacek wrócił do domu w kiepskim humorze. Niestety poszukiwania pracy nie przyniosły żadnych rezultatów. Siema. No cześć, Kielak. Mogę? Wypuścili cię. Odjebać się kalendarze, jestem. No co, nie zaprosisz? A po co przyszedłeś? Pogadać. Nie mamy o czym. Słuchaj, temat zawsze się znajdzie. Jacek nie był zachwycony wizytą dawnego kolegi. Zdecydował się jednak wpuścić go do mieszkania. Wiedział, że z takimi ludźmi trzeba postępować ostrożnie. Słuchaj, mam arbeit. Jaki? Odbudowujemy grupę. Młodzi się panoszą. Trzeba rozpędzić to łatajstwo. No to rób, co chcesz. Ale chcemy ciebie na wspólasa. Nie jestem zainteresowany. Daj spokój. Jesteś dobry w te klocki. Charakterny, masz posłuch i szacunek. Miałem. Czasy się zmieniły. Czasy może tak, ale ludzie nie. Kielak, nie zrobię tego. Raczej nie masz innej opcji. Mam. Zaczynam od nowa. Co? Fucha u mechanika, tak? A co? Łazisz za mną? U nas dostaniesz robotę, rozumiesz? A normalne nie ogarniesz. Nie z tymi papierami. Nieraz kiblowałem i wiem, jak wychodziłem, nie było nic. Nie masz szans. Nie pal tu. Powiedziałem, żebyś tu nie palił. Chyba musisz już iść. Spoko. Ale sam do mnie jeszcze przylezie, zobaczysz. Wtedy inne będą już warunki. Cześć, mała. Dzień dobry. Na razie. Cześć, kochanie. Cześć. Jak w szkole? Dobrze. No dobrze. A kto to był? No, nieważne. Karol śledził klientkę Lombardu. Miał nadzieję, że uda mu się powstrzymać oszusta działającego metodą na wnuczka. Angelika? I co, dzwoniłaś na policję? Tak, a co? Jak? Co? No, bo żadnej policji tu nie widzę. No i dobrze, że nie widać. O to chyba chodzi. No co ty gadasz? No przecież to zaraz dojdzie do przestępstwa. Pewnie będą w cywilu, bo inaczej spłoszyliby oszusta. Dobra, zadzwoń jeszcze raz i powiedz, że jesteśmy przy Krzysiu. placu Łyczkowskiego. Muszę kończyć, bo tu się zaraz zacznie. No, pa. Cześć, babciu. Krzysio? Nie poznajesz mnie? Tak jakoś inaczej wyglądasz. No, włosy ściąłem. To ty naprawdę, Krzysio! Babciu, masz te pieniądze, które prosiłem? Mam, tak. Właściwie dobrze, że przypomniałeś, bo już zapomniałam sobie. Dobrze wyglądasz, babciu. No co miałem zrobić? To był ostatni moment, a policji nie było.
Tam, oszusta! Tam! Spokojnie! Spokojnie! Panowie, spokojnie, to ja was wezwałem. Ten facet próbował naciągnąć tą kobietę metodą na wnuczka. To on mnie napadł. Dobra, dokumenty. Dokumenty. Dowód osobisty, proszę. Bez numerów. Ale szybko. Czułem satysfakcję, że udało mi się powstrzymać tego gościa. Było ciężko, ale dałem radę. Jackowi nie udało się znaleźć pracy, ale świetne relacje z córką trochę poprawiały mu humor. Ła! Zobacz. Już? Mama dodaje jeszcze wody gazowanej. Po co? No, żeby było bardziej puszyste. Okej. Woda gazowana. Proszę bardzo. Co to był za facet? Wiesz, taki stary znajomy. Spod celi? Nie siedzieliśmy razem. To gangster? A po co przyszedł? W sprawie pracy. Ale to fajnie, może żebyście razem pracowali albo założylibyście własną firmę? Nie, kochanie. Lepiej nie. Dlaczego? Po prostu nie chcesz już dłużej kolegować z tymi ludźmi. To co, nie będziesz miał przyjaciół żadnych? Spoko. Znajdę nowych. To co? Wlewamy? Dobra. Skarbie, a mogłabyś nie mówić mamie o tym moim koledze? No, dlaczego? No wiesz, tylko się zdenerwuję. Dobra. Dobra, przygotuj sos truskawkowy i czekoladę. W lodówce jest. Okej. Zgadza się, dziękuję. Wszystko, co pan mówi, się zgadza. Jak się zgadza? Moja babcia ośle. Proszę pani, dobrze się pani czuje? Babciu. Ej, wszystko w porządku? Babciu, będzie dobrze. Babciu. Widzisz, co narobiłeś? Ej, spokój! Skąd ja mogłem wiedzieć, no? Przecież to wyglądało jak oszustwo. Kim ty w ogóle jesteś? Ja jestem pracownikiem Lombardu. Lombardu? Tak. Oskarża mnie o oszustwo i jeszcze chciał coś wysępić. Nie wysępić. Twoja babcia przyszła do nas i zastawiła bardzo cenną rzecz, no. Mówiła coś o jakimś wnuczku. Wiecie, panowie, jak to mogło wyglądać. Rzeczywiście. Tak sobie pomyślałem, no. Starsza kobieta, pieniądze i jeszcze jakaś choroba, no. To wyglądało źle. Tyle, że ja jestem jej wnukiem, a moja dziewczyna naprawdę jest w szpitalku. No i co? Ostatecznie wyszedłem na durnia. Ten mężczyzna zgłosił napaść. Miałem tylko nadzieję, że kobiecie się nic nie stało. Kiedy wieczorem Angelika wróciła z pracy, czekała na nią pyszna kolacja przygotowana przez Jacka i Marysię. Maryśka, No co? nie tak dużo. Smakuje? Ja bym zrobiła na maśle, a nie na oleju. Super wyszło. Nie no, słabo wyszło, ale następnym razem będzie lepiej. Nie no, pyszne są, po prostu na maśle wychodzą delikatniejsze. Ty, mama, jak coś powiesz, to... Nie no, pyszne są. Przepraszam was, jestem zmęczona. Nie myślę, co mówię. Nie no, spoko, Maryśka, no nie jesteśmy profesjonalistami. A jak tam spotkanie w sprawie pracy? No jak? No jak to? No nikt nie chce przyjąć kryminalisty. Ale przecież ty już tego nie robisz. No wiem, skarbie, ale inni się boją. No to nie fair. Ja wiem, ale trzeba ich zrozumieć. No to co teraz będzie? No co, no, będę szukał dalej. Nie chcę! A jak w pracy? Okej? Wnuk pani Elżbiety przyszedł do jej mieszkania. Zastał w nim zaskoczoną opiekunkę. Pan Krzysztof? Dobry wieczór. Nie spodziewałam się pana, to... Ale... Przecież pan... Co się stało, panie Krzysztofie? Oberwałem, ale to nic groźnego. Nieporozumienie. No, pani Elżbieta mówiła, że ma pan przyjechać, ale ja nie myślałam, że naprawdę. A potem nagle pani Elżbieta zniknęła. Jak to zniknęła? Wyszłam do sklepu, dosłownie na chwilę, wróciłam i już jej nie było. Zdążyłam zgłosić zaginięcie.
Wszystko dobrze, pani Heleno. Babcia spotkała się ze mną. Jak to z panem? To znaczy, że gdzie jest teraz? W szpitalu. Jak to w szpitalu? Jejku, nie dopilnowałam jej. A czy babcia dobrze się czuła? Ale co ma pan na myśli? No bo jak się z nią spotkałem, to zachowywała się dziwnie. No tak, pani Elżbieta ostatnio ma jakieś takie problemy z pamięcią, ale ja nie sądziłam, że to coś poważnego. Tak mi przykro. Zawiodłam państwa. Pani Heleno, proszę się nie obwiniać. No, jest pani złotą kobietą. Tyle dla nas pani zrobiła. Naprawdę pan tak uważa? Tak, tak. Ale przez jakiś czas muszę zostać, żeby zaopiekować się babcią. Ale naprawdę nie ma takiej potrzeby, my sobie tutaj poradzimy. Ja wiem, ale odciążę panią. Ale panie Krzysztofie, przecież pan ma studia, ma pan dziewczynę, musi się pan zająć swoim życiem. Naprawdę damy sobie tutaj radę. To postanowione. Niech się pani nie martwi. No, jak będzie trzeba, to wezmę dziekankę. Co się dzieje? Nic. No przestań, przecież widzę, że coś nie tak. Chodzi o pracę. No w końcu znajdziesz, zobaczysz. Angela, kiedy? Przecież twoja pensja ledwo starcza na naszą trójkę. No ale też nie mamy znowu wygórowanych potrzeb. No a zajęcia Marysi, a wakacje? Jacek, tylko nic nie kombinuj, dobrze? Ale o co ci chodzi? No wiesz, o co mi chodzi. Nie chcę, żebyś znowu wplątał się w jakieś szemrane towarzystwo. Wszyscy siedzą, a poza tym nowych ludzi nie znam. Obiecuję ci, że się nie wplączę. Dzięki. Jestem zmęczona. Jacek próbował się do mnie zbliżyć, ale ja cały czas czułam się nieswojo. Chyba potrzebowałam więcej czasu. Następnego dnia wnuk pani Elżbiety postanowił zrobić porządek w papierach swojej babci. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, pani Helenko. Może zrobię kawy? Tak, poproszę. Pani Helenko, Tak? gdzie jest emerytura? Konto babci jest puste. Jak to? Proszę spojrzeć. Wie pani, co się stało z pieniędzmi? Nie mam pojęcia. To znaczy, pani Elżbieta coś mówiła o tym, że chce przelać na jakąś fundację czy coś takiego, ale... Nie ma przelewów wychodzących. Pieniądze zostały wypłacone z banku. Naprawdę nie wiem, co się stało. Zauważyłem, że brakuje biżuterii babci, a przecież była do niej bardzo przywiązana. Panie Krzysztofie, pan sobie nawet nie wyobraża, co ja z nią mam. Zaczęła wynosić rzeczy z domu. Ostatnio znalazłam porcelanę na śmietniku. Zdjęcia próbowała spuścić w toalecie. A ma pani jakiś pomysł, co mogła zrobić z tą biżuterią? Nie mam pojęcia. Może do Lombardu? Lombardu? No tak, tak jak ten lichtarz wczoraj. Angelika szykowała się do wyjścia do Lombardu. Marysia wyszła do szkoły, a Jacek szukał ofert pracy. Pa, mamo, pa, tato. Cześć, skarbie. Halo? No cześć. A coś się stało? Jakiej pani? No i? No dobra, okej.
Jacek, No, co to jest? no nie wiem, twój papieros? Nie, ja palę inny i nigdy w domu. Przyznaj się, paliłeś tutaj. No skąd? No to kto, Marysia? Nie no, co ty? Na pewno nie. No skąd wiesz? Co, no nie karate, nie wygłupiałabyś się. No to skąd to się tu wzięło? Czekaj, może to rzeczywiście mój. Palisz? Nie, porządkowałem szpargały, to musiał mi wypaść. Angelika, w więzieniu papieros to waluta. Byłam przekonana, że papieros należał do Marysi. Wchodziła w wiek dojrzewania. Ja też pierwszego papierosa zapaliłam w jej wieku. Przed lombardem na Angelikę czekał poszkodowany wnuk pani Elżbiety. Dzień dobry. Dzień Pan do dobry. nas? Tak, szukam pracownika, który przyjął wczoraj zabytkowy lichtarz. A to pewnie pan jest wnuczkiem tej starszej pani. Pani kolega mnie wczoraj pobił. Ale Karol chciał dobrze. Tak pani powiedział. No, ta sprawa budziła podejrzenia. To trzeba było zostawić sprawę policji, a nie bawić się w Chucka Norrisa. No i tak też zrobiliśmy. No ale Karol bał się, że policja nie zdąży i chciał uchronić pana babcię przed oszustwem. Chciałbym z nim pogadać. Będzie w pracy? Tak, będzie, ale później. Bo rano poszedł do szpitala odwiedzić pana babcię. Jak to? No, myśmy naprawdę nie chcieli źle. Starałam się ratować sytuację jak tylko mogłam, ale nadal nie wiedziałam, czego chciał ten gość. Czy to jest ten lichtarz, który przyniosła moja babcia? Mogę zobaczyć? A, tak. A czy babcia przynosiła coś wcześniej do państwa? Nie kojarzę. Pytam, bo w domu brakuje różnych rzeczy, pieniędzy. Usiłuję ustalić, co się z tym wszystkim stało. No a rozmawiał pan z babcią? No bo my nie jesteśmy jedynym lombardem w okolicy. Babcia ma demencję. Może nie pamiętać, co się stało. Ja byłam ostatnio na chorobowym, więc nie kojarzę, kto tutaj przychodził, ale mogę na szybko przejrzeć papiery, to zobaczę, może ktoś z innych pracowników przyjmował. Tak, super, poproszę. No to ja zobaczę co i jak. Dziękuję. Tylko mam taką prośbę, czy mógłby pan wycofać zgłoszenie napaści? I co? Mam odpuścić? A to? No, ale Karol jest w porządku. On naprawdę chciał uchronić pana babcię. Najpierw mógł się zorientować, co i jak. Byłam zawiedziona, że facet nie chciał odpuścić. Czułam się winna tej sytuacji, a ucierpiał tylko Lolek. Chwileczkę. Już idę. Dzień dobry. Dzień dobry. Karol Stawicki. Ja szukam pana Krzysztofa. A w jakiej sprawie? A chciałbym z nim pogadać, przeprosić go za taką jedną sytuację. Nie ma go. A kiedy będzie? Nie wiem. A może dałaby mi pani numer telefonu do niego, to ja zadzwonię. Ja bardzo przepraszam, ale ja nie jestem upoważniona. Żegnam pana. Żegnam. Angelika? No gdzie jesteś? A wiesz co, byłem w szpitalu, ale wskoczyłem jeszcze na chwilę do pani Elżbiety. Po co? No, chciałem wyjaśnić tą sprawę z tym jej wnukiem. On był przed chwilą w lombardzie. Jak w lombardzie? Z mieszkania pani Elżbiety znikają rzeczy. Z konta pieniądze.
Chciał ustalić, o co chodzi. Tak? Może ktoś jednak ją okrada. Poszedł do banku, żeby to wyjaśnić. No trudno, złapię go innym razem. Halo, policja? Chciałem zgłosić zajście. Z mieszkania pani Elżbiety ginęły rzeczy, a ta kobieta zachowywała się dziwnie. To nie mógł być przypadek. Od razu zadzwoniłem na policję. Przepraszam, może pani pomóc? Ja nie potrzebuję pomocy. Ale spokojnie. Niech się pan odczepi ode... Spokojnie, gdzie pani się Ale tak śpieszy? puszczaj mnie! No, Spokojnie, nie! spokojnie. Halo, co tu się dzieje? Nie, zaraz. Policja zaraz tu będzie. Spokojnie. Nie! Spokojnie, proszę co się tu się uspokoić. O, dobrze, że panowie są. To znowu ban? Chyba za mało wrażeń. Panowie, tu się coś nie zgadza, to ja was wyzwałem. Tak jak ostatnio, nie? Tak, musimy zadzwonić do pana Krzysztofa i wyjaśnić tą sprawę. Z tego co pamiętam, tu sprawę pan będzie wyjaśniał, ale przed sądem. Panowie, ta kobieta ukradła te rzeczy, wyniosła je z domu chorej kobiety. Co to są za rzeczy? Ja to wszystko do czyszczenia wyniosłam, to właściciele wiedzą o Proszę pani kłamie w żywe oczy. Ale to jest nieprawda, ten facet mnie napadł! Policjanci nie chcieli mnie słuchać, a ta kobieta ewidentnie coś kręciła. Co to za rzeczy? To są rzeczy mojej podopiecznej. Co pani z tym robi? To niosę to do czyszczenia. Panowie, przecież ona kłamie w Ale żywe to oczy. nieprawda, właśnie właściciele wiedzą o tym. Tak? To może zadzwonimy do nich, co? Ej, stać! Co? Co, spokój! Myślała pani, że się pani uda, tak? Opiekuję się panią Elżbietą dzień i noc i mam za to grosze, a sama jestem chora. Jakoś nie widać. Co? Spokojnie, Co się tu dzieje? Panie Krzysztofie, dobrze, że pan jest. Ta kobieta okrada pana babkę. Ale jak, pani Helena? Prawda! Niemożliwe. No i sprawa się rypła. Od razu wyszło na jaw, kto jest prawdziwym oszustem. O, to państwo! Jest pani. Dzień dobry. No i gdzie jest moja Miranda? Kto? No jak to kto? Moja manekinka. Bo my przyszliśmy ją wykupić. A, jasne. Oczywiście, bo Jobitkę jak zwykle poniosło. Musiała oddawać do Lombardu. Jasne, bo ty mi nigdy nic nie mówisz. Nic nie mówisz, bo ty byś wszystko zaraz krytykowała. Bo głupoty robisz. Zawsze byś wszystko zabraniała. Tak, głupoty. Zobaczysz, to jest naprawdę świetny pomysł. O, moja śliczna. No, to tak, to jesteś tutaj, no. Wymyślił sobie interes, że bieliznę będzie sprzedawał. Bieliznę? Oczywiście. Seksowną bieliznę. Pani wie, jaki to będzie złoty interes? A ona jak zwykle nic nie bierze. Wymyślił. Seks to ty zostaw w domu, a nie. 100. No, zaprowadzę ją do samochodu. A idź. I wszystko. Tak, dziękujemy. Do widzenia. No to powodzenia w biznesach. O, do widzenia. Dziękujemy. Nie chciałabym być w skórze pana Wacka, gdyby biznes nie wypalił. Jego żona chyba miała ciężką rękę. No i zła była, bo sprzedałam jej manekin z naszą prowizją. Już na start byli w plecy. No ale trudno. Biznes to biznes. No gdzie ty jesteś? Jak na policji? Nie no, ty to się zawsze w jakieś kłopoty wpakujesz. No to wracaj szybko. No, jak najszybciej. Dobra, pa. A co ty tu robisz? Miałaś mi dać kasę na karate. Tak? A co to za sportowiec, co pali papierosy? Kto? Ja? Przepraszam, może mi pani poleci jakiś fajny sprzęt do słuchania muzyki? Tam jest audio, niech pan sobie zobaczy, ja zaraz podejdę, dobra? Dobra. Znalazłam w domu papierosa. Jakiego papierosa? Maryśka, nie kłam. Co się z tobą ostatnio dzieje, co? O co ci chodzi? Masz gorsze oceny, dostajesz uwagi za zachowanie w szkole i jeszcze zaczęłaś popalać papierosy. Ja? Maryśka, nie kłam, bo dostaniesz szlaban na to swoje karate. Nie kłamie. Tak? To skąd się wziął papieros w domu, co? Nie wiem, może kolega taty zapalił. Ktoś był u nas w domu? Nie wiem. Maryśka, Nie jestem kapusiem.
Maryśka, prawdę mów. Ktoś był, ale się zmył. Marysia się wygadała. Gdyby nie papieros, to nigdy nie dowiedziałabym się, że Jacek pod moją nieobecność spotyka się z jakimiś swoimi kumplami. Kilkadziesiąt minut później, tuż przed zamknięciem, do lombardu przyszła zaniepokojona Grażyna. No jest pani, właśnie miałam do pani dzwonić. Coś nie tak? Ziutek dalej naprawia? No nie, no poszedł na zakupy i jeszcze nie wrócił. Jakie zakupy? No, potrzebne do naprawy. A skąd wziął pieniądze? Daliśmy mu. Ile? 200. Matko święta, 200 złotych. Toż on od razu pójdzie w tango. Chcieliśmy pomóc Ziutkowi i Grażynie, a znowu wkopaliśmy się na minę. Z nimi to nie można normalnie. Sama nam go pani przysłała. No ale nie po to, żebyście mu dawali okazję do picia. Toż on pójdzie z Zygmuntem Starym i przebaluje co najmniej 2 dni. Oj. No rychło w czas. Przepraszam, to moja wina. Ale o co chodzi? I o co chodzi z tą policją znowu? Okazało się, że opiekunka systematycznie okradała moją babcię. Jak to? No, zabierała wartościowe przedmioty, podbierała pieniądze z emerytury. To okropne. Winę chciała zrzucić na babcię, wmawiając, że ta kupuje różne rzeczy, nawet o tym nie pamiętając. Po prostu perfidnie chciała wykorzystać chorobę starszej kobiety. Ponadto sporządziła testament babci, w którym ta decyduje się przepisać cały majątek właśnie na Helenę, swoją najukochańszą opiekunkę. Rozumiesz? Podsunęła jej papier do podpisania i czekała na jej śmierć. Ale wredna baba. Teraz muszę podważyć testament, ale to nie będzie trudne. No i co teraz? Chciałbym państwu podziękować. Gdyby nie wy, to mogłoby trwać dalej. No i oczywiście wycofam zarzut przeciwko panu. Dzięki. Kto by pomyślał, że sprawa będzie miała drugie dno? Lolek to jest normalnie w czepku urodzony. Temat tajemniczego gościa, którego Jacek sprowadził do domu, nie dawał Angelice spokoju. Co się stało, zły dzień? Tak. Kogo sprowadzasz do domu? A o czym ty mówisz? No przecież wiem, że to byli jacyś twoi kumple. Kto to był? Kielak. Co ty robisz? Nie, uspokój się, Angelika, uspokój się. Przyszedł, żeby pogadać, ale posłałem go z diabły. Nie wierzę ci. Dlaczego? Bo ukrywanie tego świadczy przeciwko tobie. Wiem, no głupio wyszło, przepraszam cię, kochanie. A wiesz, co jest najgorsze? Że o palenie oskarżyłam Marysię. Angela, to głupia pomyłka. Nie waż się wracać do bandyterki. A jak ci się nie podoba, to wypier... Nie, kochanie, przepraszam cię. Przepraszam cię, naprawdę, to był jego papieros, przepraszam cię. Strasznie cię przepraszam. W następnym odcinku kobieta zauważa w lombardzie tajemniczy kolczyk związany z jej przeszłością. On niestety nie ma pary, ale no jest taki ładny, że postanowiliśmy go wystawić. Proszę pani? Małgorzata kontaktuje się z byłą właścicielką wystawionego w lombardzie kolczyka. Do kogo? Do naszej mamy. Romans Atka i nowej pracownicy Patrycji coraz bardziej przybiera na sile. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Co? Adrian zostaje aresztowany przez policję. To jest jakaś pomyłka, no ona... Dobra, gościu, zamknij gębę, siadaj. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.